Halo, z tej strony Aleksa, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku z kliniki Waszym ulubionym. Dzięki uprzejmości Pana doktora Macieja Przewoźnego możemy dla Was takie odcinki z kliniki nagrywać i Wam o wszystkim opowiadać i pokazywać, jak to wygląda od środka. Także koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy Wam się to podoba, czy Was to ciekawi i czy chcielibyście więcej takich odcinków. Dzisiaj zajmiemy się innym badaniem, ale też innym koniem, to nie będzie deala, i zajmiemy się scyntygrafią. Dużo osób w ogóle też nie wie, co to jest scyntygrafia, na czym polega, co to jest za badanie i co możemy dzięki niemu uzyskać. Jak zadałam pytania na Instagramie o rezonans i o scyntygrafię, o rezonans było pełno przeróżnych ciekawych pytań, o scyntygrafię jedyne pytania, jakie były, to co to w ogóle jest. Także jest to, uważam, mało popularne badanie, mało osób o tym wie, a jest to wspaniałe badanie diagnostyczne dla konia, także wszystkiego się zaraz dowiecie. Badanie scyntygraficzne wywodzi się z działu medycyny nuklearnej i polega ono na tym, że do krwiobiegu pacjenta podajemy radiofarmaceutyk, czyli połączenie pierwiastka promieniotwórczego z substancją, która chcemy, aby kierowała się w odpowiednie miejsca. W naszym przypadku jest to kwas, który ma łączyć się z kośćmi. Dzięki temu po 2 godzinach od podania owego radiofarmaceutyku jesteśmy w stanie zeskanować pacjenta naszą specjalną gamma kamerą. W przeciwieństwie do innych badań mamy tutaj więc odwrotność, koń jest źródłem promieniowania, a my skanujemy jakby promieniowanie wywodzące się z jego kości. Badanie polega na tym, że radiofarmaceutyk rozchodzi się wraz z krwią i trafia do miejsc o wzmożonej aktywności. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyłapać miejsca, gdzie mamy jakieś stany zapalne, jakieś mikropęknięcia bądź inne problemy w obrębie kostnym u konia. W ramach przygotowania konia do badania scyntygraficznego musimy go wylążować. Lążujemy konia po to, żeby poprawić krążenie w całym organizmie, a szczególnie chodzi nam o kończyny, ponieważ radiofarmaceutyk podajemy do krwiobiegu, no i z racji tego zależy nam na tym, aby to krążenie w kończynach było jak najlepsze, żeby on się po prostu jak najsprawniej po organizmie pacjenta rozszedł. W tym celu po zakończonej ląży zakładamy jeszcze na nogi ocieplacze, żeby jeszcze podnieść temperaturę w obrębie kończyn. I dopiero będziemy przystępować do podania radiofarmaceutyku. Jest przygotowywany indywidualnie dla każdego pacjenta i dostosowywany do jego wagi. Czyli jakby dostosowujemy podaną dawkę w stosunku do wagi naszego pacjenta. Na przednie kończyny zakładamy też buty, dlatego że będziemy robić skany kopyt od spodu, a nasz radiofarmaceutyk wydalany jest wraz z moczem, czyli mocz konia, który oczekuje na badanie, jest już promieniujący. No i z racji tego, że nie chcemy, aby koń wdepnął w ten promieniujący mocz i nie chcemy mieć artefaktów na późniejszych skanach, no to w trakcie tego oczekiwania stoi sobie w takich oto bucikach. Po tym, jak ubierzemy konia, przystępujemy do zakładania wenflonu. Łatwiej nam jest w ten sposób podać farmaceutyk oraz dzięki temu unikamy późniejszych iniekcji, kiedy będziemy sedować pacjenta już do wykonywania badania. Że zostaje on ukuty tylko raz. Wenflon przymocowywuje się do skóry konia. Dzięki temu mamy pewność, że nie spadnie. Tutaj sobie go teraz ładnie przywiązujemy i dzięki temu jest zabezpieczony. Najpierw upewniam się, że wenflon na 100% jest dobrze założony. Teraz jest w strzykawce ze specjalną ołowianą osłonką. Mam już nasz radiofarmaceutyk. I na pierwszym etapie badania tak naprawdę to jest wszystko. Teraz koń wraca do boksu, gdzie będzie sobie przez 2 godziny odpoczywać. My będziemy czekać, aż to wszystko odpowiednio rozejdzie się po jego organizmie i później przystąpimy do skanowania. To badanie w przeciwieństwie do rezonansu robi się tylko na głupim Jasiu, także koń jest nieco świadomy tego, co się wokół niego dzieje. Jest jedynie taki przymulony, jak to na głupim Jasiu. No i trochę trudność jest w tym, że koń musi stać zupełnie nieruchomo podczas skanowania danej części ciała. I tutaj dziewczyny właśnie go trzymają, żeby on stał na pewno nieruchomo, mimo tego głupiego Jasia. Czasem się zdarza, że się wierci. A czy na scyntygrafii wyjdą tylko kości, czy ogólne stany zapalne w organizmie? Głównie scyntygrafia jest dedykowana do badania kości, ale należy nadmienić, że w przypadku dużych urazów mięśniowych
one również nam zaświecą. Tak jak mówiłam, ten radiofarmaceutyk rozchodzi się wraz z krwiobiegiem. No i w momencie, kiedy mamy jakieś urazy w mięśniach, są one na tyle mocno ukrwione, że pomimo wszystko część z tego naszego radiofarmaceutyku się tam zbierze, zatrzyma i będziemy w stanie to zobaczyć później na skanie. Także w momencie, kiedy koń ma jakiś duży uraz mięśniowy, również wykryjemy go na skanie scyntygraficznym. Kiedy zalecane jest zrobienie tej scyntygrafii? Zaleceń do wykonania badania scyntygraficznego tak naprawdę jest wiele. Przede wszystkim badanie scyntygraficzne jest idealne do wykrywania złamań czy jakichś mikropęknięć. I tutaj należy zaznaczyć, że czasami w pierwszej fazie są one niewidoczne na zdjęciach rentgenowskich, ale kiedy mamy takie podejrzenie, możemy konia zeskanować i scyntygrafia daje nam już wtedy 100% odpowiedź, czy do złamania bądź jakiegoś pęknięcia doszło, czy nie. Kolejnymi wskazaniami do wykonania badania scyntygraficznego są długotrwałe, nieleczące się kulawizny, kiedy tak naprawdę nie jesteśmy przekonani, czy problem konia wywodzi się z tego jednego właśnie miejsca, które leczymy, czy nie jest on bardziej złożony. Jak wiemy, koń jako duże zwierzę i duży skomplikowany organizm lubi sobie kompensować swój ból, także jeśli ma długotrwały problem z jakąś jedną kończyną, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że z biegiem czasu pojawiają się też problemy w innych miejscach z racji tego, że biega on w nienaturalnej, często dla siebie pozycji. Także w przypadku takich koni scyntygrafia pozwala nam wykryć też wszystkie miejsca, które mogą stanowić problem i zadziałać z leczeniem kompleksowo. Często dopiero po takim działaniu te konie jakby wracają do treningu i do swojej pełnej formy. Scyntygrafia jest też idealnym badaniem, kiedy mamy takie sytuacje, jak na przykład jeździec czuje, że coś jest nie tak z jego koniem, ale ten koń nie wykazuje na dany moment jeszcze żadnej kulawizny, która byłaby możliwa do zdiagnozowania czy do podjęcia jakiegokolwiek leczenia. Wtedy tak naprawdę dzięki temu badaniu już w zalążku możemy stwierdzić, czy w organizmie zaczynają się tworzyć jakieś stany zapalne, które w przyszłości mogą stanowić potencjalny problem i możemy tak naprawdę zadziałać już zawczasu. Czyli często stosujemy badanie scyntygraficzne jako takie badanie sprawdzające konia na przykład po sezonie. Oczywiście badanie scyntygraficzne jest też idealne w przypadku takich skomplikowanych kulawizn, kiedy na przykład, nie wiem, leczymy konia na przednią kończynę, znieczulimy przednią kończynę, on zaczyna nam pokazywać kulawiznę na inną kończynę i tak dalej, i tak dalej. Na pewno każdy z nas niejednokrotnie w swoim życiu widział taką właśnie sytuację. No i wtedy scyntygrafia też pozwala nam zobrazować jakby całego konia i znaleźć wszystkie te punkty, gdzie dzieje się coś złego, no i ponownie zadziałać po prostu kompleksowo. Scyntygrafia jest też badaniem idealnym do pokazywania i obrazowania obszarów, do których nie jesteśmy w stanie dotrzeć przy pomocy innych metod diagnostycznych. No i takim obszarem u konia jest miednica. Jak wiemy, ciężko jest zrobić jakiekolwiek zdjęcie rentgenowskie obszaru miednicy. Jeśli chodzi o USG, też ten dostęp jest ograniczony, natomiast badanie scyntygraficzne naprawdę idealnie nadaje się do diagnostyki tego obszaru w ciele konia. A czy na skanie pojawi się dokładnie, jak wygląda to złamanie, czy pojawi nam się obszar, w którym jest to złamanie? Jeśli chodzi o złamanie, to pojawi się ono jako taki dokładny, bardzo mocno świecący punkt. To jest jakby tutaj nie do przeoczenia, bo ta aktywność jest wtedy tak wysoka, że widzimy to naprawdę bardzo dokładnie, w którym miejscu na kości jest uraz. Tak, ale to nie jest jak na RTG, że widać pęknięcie po prostu w kości, tylko taki punkt mocno, mocno świecący. Widać mocno, mocno świecący punkt, ale jeśli na przykład złamanie jest linią, to będzie widać mocno, mocno świecącą linię. Bo jakby później będzie można zobaczyć to na przykładowych skanach, jak będziemy w trakcie wykonywania badania. To jest też obraz jakby całej kończyny. To, że świecą nam się nerki, jest zupełnie fizjologiczne z racji tego, że ten radiofarmaceutyk, tak jak wspominałam wcześniej, jest wydalany z moczem, no więc on aktualnie już zaczyna się tam gromadzić. Ogólnie w momencie, kiedy jest największy wychwyt, to świeci na czerwono do takiej aż białości. No tutaj nie ma takiego miejsca. Niektóre miejsca to też musimy wiedzieć, bo świecą one anatomicznie. Ale tutaj nie mamy takiego typowego miejsca, które moglibyśmy określić jako taki hotspot. Może troszkę tutaj
to skrzydełko kości kopytowej, ale na razie nie powiedziałabym, że to jest jakieś szczególne. Ogólnie to badanie jest bezbolesne dla konia, bo też ludzie pytali, czy koń coś czuje podczas tego badania. Nie, badanie jest całkowicie bezbolesne. Musimy też pamiętać, że nie ma się co obawiać podania radiofarmaceutyku, bo radiofarmaceutyk to nie jest to samo co kontrast, co wiele ludzi myli. Także tutaj nie mamy ryzyka wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego po podaniu radiofarmaceutyku, gdyż ten kwas, z którym łączymy nasz pierwiastek promieniotwórczy, jest zupełnie naturalny i on ma naturalne powinowactwo do łączenia się z kośćmi, więc jakby dla konia jest to zupełnie niegroźne. No i badanie jest też zupełnie bezbolesne, ono się odbywa na po prostu lekkiej sedacji, więc tutaj jakby nie ma żadnego dyskomfortu dla zwierzęcia, oprócz tego, że musi po prostu być przez jakiś okres czasu, przez czas trwania badania zsedowane. I to by było tak naprawdę na tyle. A są jakieś przeciwwskazania do tego badania? Nie, tak naprawdę nie ma przeciwwskazań do wykonywania badania scyntygraficznego. Czy są jakieś skutki uboczne tego badania? Czy coś z koniem może się dziać po takim badaniu? Nie, nie ma żadnych skutków ubocznych. Koń po wykonaniu badania musi przebywać w klinice przez 3 dni, ponieważ jakby wypromieniowywuje się przez 72 godziny. W tym czasie jakby mamy specjalną stajnię, gdzie one są jakby izolowane i po tym czasie jakby normalnie może wrócić do normalnego funkcjonowania. Nie ma żadnego problemu. Czyli jak koń był sportowcem, to po tych 3 dniach normalnie może wrócić do sportu i jeśli jest wszystko ok, tak, w wynikach badań z nogami na przykład, to nie ma żadnych przeciwwskazań. Jak najbardziej nie ma żadnych przeciwwskazań. Ile trwa takie całe badanie zazwyczaj? Zazwyczaj jest to około 2 godzin. Ponad 30 skanów. Czy jest coś, czego scyntygrafia nie wykryje i nie nadaje się do wykrywania takich rzeczy? Z założenia nie dedykujemy scyntygrafii do diagnostyki tkanek miękkich, czyli na przykład urazów ścięgien. Aczkolwiek możemy zdiagnozować uraz w miejscu przyczepu danego ścięgna, z racji tego, że wiąże się to z urazem kostnym. Ale nie dedykujemy scyntygrafii jako tako do diagnostyki urazów tkanek miękkich. Dobra, i ostatnie, najważniejsze pytanie. Jaki jest koszt tego badania tutaj w klinice? Koszt badania to jest 3900 zł plus koszty pobytu konia w klinice. W przypadku badania scyntygraficznego jest to koszt pobytu na trocinach, czyli 140 zł za dobę. No i z racji tego, że koń może pojechać do domu dopiero jak się wypromieniuje, to musimy liczyć, że ten pobyt to będą minimum 3 dni. Konik jest już po całym badaniu, wrócił do boksu, ma założony jeszcze kaganiec, aby nie jadł, bo po sedacji koń z 2 godzinki nie może jeść. Jego boks jest oznaczony znaczkiem promieniowania, aby wiedzieli, że to jest właśnie koń napromieniowany. Panie będą teraz obrabiać ten cały wynik scyntygrafii, będą wysyłać wyniki do radiologa i właściciel dostanie całe wyniki z pełną diagnozą. Także jeszcze raz dziękuję za możliwość nagrania takiego odcinka w klinice i dajcie znać, czy chcecie takie jeszcze.